Od lat słyszymy, że Wielka Brytania się kończy, bo rosnąca przestępczość, brak perspektyw, imigracja czy słowo kryzys, które przewija się w mediach ostatnio dosyć często. Ale ja mieszkam w tym kraju od 20 lat i moje codzienne doświadczenie bardzo często wygląda zupełnie inaczej. Nie chcę i nie będę twierdzić, że media czy też internet się mylą, natomiast w tym filmie spróbuję pokazać Ci tę Wielką Brytanię, którą ja obserwuję każdego dnia. Czy Wielka Brytania to kraina miodem i mlekiem płynąca, gdzie absolutnie nie ma żadnych problemów? No nie, to ogromna przesada. Ten kraj, jak każdy inny, ma swoje problemy i wyzwania. Ja nie mam zamiaru ściemniać, że jest inaczej. Mam natomiast wrażenie, że jest ogromny rozdźwięk między tym, co ja obserwuję każdego dnia i widzę na własne oczy, a tym, co przedstawiają media. W tym filmie pokażę Ci 4 przykłady, które moim zdaniem najlepiej to ilustrują, a na koniec filmu dowiesz się też, dlaczego ja, mimo wszystko, nadal tutaj mieszkam. Lecimy! Pierwsza kwestia to bezpieczeństwo. Jeśli wierzyć tylko i wyłącznie samym doniesieniom medialnym i tym, co mówią tak zwane internety, to można odnieść wrażenie, że Londyn albo w ogóle całe Zjednoczone Królestwo to nic innego, tylko ciągła seria napadów, rozbojów, kradzieży, gwałtów, morderstw, nie wiem, do tego nożownicy, wojny gangów i jeszcze zamieszki. I w ogóle to jest jedna wielka strefa zagrożenia. Natomiast moje codzienne doświadczenie jednak wygląda troszkę inaczej. Jak zresztą widać na załączonym obrazku, może nie jest to najlepsza czy najładniejsza okolica, ale jest tu bardzo spokojnie, a nawet bym powiedział za spokojnie, wręcz nudno. Ale jeśli wydaje Ci się, że zaraz powiem, że media przesadzają albo co gorsza w ogóle kłamią albo zmyślają, to nie, bo sam przeżyłem sytuację, która dała mi wiele do myślenia. Chodzi o słynne londyńskie zamieszki, które wydarzyły się, o ile się nie mylę, w sierpniu 2011 roku, czyli już prawie 15 lat temu. Wszystko wydarzyło się pewnej nocy z soboty na niedzielę i można by rzec, że kiedy pół Londynu tonęło w płomieniach, ja tak naprawdę sobie smacznie spałem, a o wszystkim dowiedziałem się następnego dnia w niedzielę gdzieś w okolicach pory obiadowej podczas mojej rozmowy z rodzicami. Ciekawy jest fakt, że moi rodzice, którzy byli dobre 2000 km od całego zdarzenia, wiedzieli dużo więcej od człowieka, czyli ode mnie, który mieszkał tak naprawdę 15 minut spacerkiem od punktu, w którym wszystko się zaczęło. Owszem, przez parę dni, ja wiem, jakieś 2 czy 3 dni, dało się czuć w mieście ogólny nastrój strachu, nie wiem, może nawet i paranoi, psychozy, ale po kilku dniach wszystko tak naprawdę rozeszło się po kościach. Moja rzeczywistość czy moja codzienność wygląda tak, że zarówno ja, jak i inni Londyńczycy zdajemy sobie sprawę, że nikt nic nie wie. Nigdy nie wiesz kiedy, gdzie i o jakiej porze, a w mordę tak naprawdę możesz dostać i w biały dzień na Oxford Street. Nie musisz się zapuszczać w jakieś podejrzane zakamarki. Natomiast faktem też jest, że my wszyscy jakoś z tym żyjemy i nasza codzienność na pewno nie wygląda aż tak sensacyjnie, jak to pokazują media. Na koniec zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, że my po prostu żyjemy ze świadomością zagrożenia, natomiast nie żyjemy w ciągłym strachu. A inna sprawa jest również taka, że ani ja, ani nikt inny z Londyńczyków, których widzę codziennie w metrze czy na ulicach, nie szukają na siłę guza. My po prostu wszyscy staramy się żyć własnym życiem i mieć nadzieję na to, że nie będziemy mieć nieprzyjemnego spotkania z tak zwanymi piratami chodnikowymi. A jeśli chodzi o samych piratów chodnikowych, to nagrałem na ten temat osobny film, a linka do niego znajdziesz na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. Druga sprawa, którą chciałbym poruszyć, to połączona kwestia pracy, zatrudnienia, ogólnie perspektyw oraz systemu socjalnego. Jeśli wierzyć tylko i wyłącznie doniesieniom medialnym, no to można by dojść do przekonania, że w UK tych perspektyw nie ma, że nie ma pracy, że w ogóle nie ma tutaj czego szukać, a do tego jeszcze zrobili nam Brexit. Do Brexitu przejdę w dalszej części filmu, ale teraz skupmy się na pracy, bo z jednej strony, jak już mówiłem, jest ten obraz beznadziei i braku perspektyw, ale z drugiej strony, jeśli sprawdzić oficjalne statystyki, to okazuje się, że bezrobocie w Wielkiej Brytanii podczas pierwszych 3 miesięcy obecnego roku wynosiło jakieś 4,9%, podczas gdy w Unii Europejskiej średnie bezrobocie w tym samym okresie wynosiło 5,9%, czyli chyba nie jest aż tak źle, jak to nam próbują przekazać.
A z drugiej strony, no nie wiem, może ktoś celowo poprzekręcał statystyki? Ja nie jestem tego w stanie sprawdzić, ale już abstrahując od cyferek i statystyk, moim zdaniem problem leży gdzie indziej. Główny problem polega na tym, że bardzo zwiększył się dystans pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Moim zdaniem paradoksalnie 20 lat temu było dużo prościej, a teraz, mimo że jest cała masa udogodnień, takich jak LinkedIn, wszelkiego rodzaju aplikacje, strony internetowe i innego rodzaju technologia, jest trudniej. W praktyce wygląda to tak, że załóżmy, że widzisz jakieś ogłoszenie, które Cię interesuje i masz już nawet gotowe CV, list motywacyjny, próbujesz to wysłać, a po kliknięciu guzika Submit pojawia się informacja, że Twoje dokumenty zostaną przekazane pracodawcy, ale Ty powinieneś bądź powinnaś wziąć płatny pakiet premium, jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na powodzenie. Zmierzam do tego, że wiele z tych agencji tak naprawdę nie żyje z prowizji od pracowników, tylko właśnie z opłat od kandydatów za te wszystkie, nazwijmy to, szemrane pakiety premium, które być może oferują Ci jakieś konkretne, wartościowe rzeczy typu pomoc w pisaniu CV czy też listu motywacyjnego, ale w praktyce tak naprawdę nie są Ci do niczego potrzebne. To jest tylko moje zdanie. Ale z drugiej strony, żeby nie było tak całkowicie negatywnie, to dodam, że coraz popularniejsze są tak zwane referral schemes, czyli system poleceń. I masz znajomego w jakiejś firmie i zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną dostajesz właśnie przez niego. Ja to rozumiem, bo z punktu widzenia pracodawcy chyba lepiej jest zapłacić obecnemu pracownikowi premię w wysokości 100 funtów niż prowizję rekruterowi w wysokości 1000 czy nawet większej sumy. A co Ty uważasz, drogi widzu? A jeśli chcesz się dowiedzieć, w jakich branżach brytyjscy pracodawcy nadal aktywnie szukają pracowników za granicą, obejrzyj mój kolejny film na ten temat. Link jest oczywiście w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. No i ten słynny brytyjski system socjalny, ponieważ coraz częściej słyszę, że w dzisiejszych czasach w UK lepiej jest żyć z zasiłków, nie trzeba pracować i można sobie nawet z tego jakoś wyżyć. I to twierdzenie jest aż tak niewiarygodne, że paradoksalnie coraz więcej ludzi w nie wierzy. Ja powiem może tak. Wyobraź sobie, że jesteś ministrem finansów w UK, czy osobą odpowiedzialną za rozdawanie pieniędzy ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. I ja rozumiem, że w teorii jest ten welfare state, czyli państwo opiekuńcze i ludzie, którzy są na dany moment bezrobotni, bądź też trwale niezdolni do pracy, są uprawnieni do pomocy od państwa, ale czy ty jako minister finansów rozdawałbyś te pieniądze tak na prawo i lewo, czy też może starałbyś się upewnić, że te pieniądze trafiają do ludzi, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują? Czy zadawałeś sobie pytanie, jak to wszystko wygląda w praktyce i czy naprawdę wydaje ci się, że jak już dostaniesz zasiłek, to będziesz mógł sobie do końca życia leżeć do góry gwizdkiem i tylko czekać na pieniądze, które przyjdą każdego miesiąca na twoje konto? No nie za bardzo. W teorii mówi się, że w UK, aby dostać zasiłek, wystarczy spełniać jedno kryterium, mianowicie skończyć 18 lat, ale w praktyce musisz przejść całą biurokratyczną machinę, aby udowodnić, że tak naprawdę na tą pomoc od państwa zasługujesz. Druga rzecz jest taka, że jak już będziesz dostawać zasiłek i dajmy na to jesteś osobą bezrobotną, ale zdolną do pracy, dostaniesz tak zwanego work coacha, czyli osobę, która jest odpowiedzialna za to, abyś ty znalazł bądź znalazła zatrudnienie i będziesz się spotykał z tą osobą raz na 2 tygodnie, aby pokazywać postępy, że coś robisz, że tej pracy szukasz. Natomiast jeśli jesteś osobą trwale niezdolną do pracy, to również nie jest tak łatwo, to również musisz mieć na to solidne dowody i też musisz liczyć się z tym, że od czasu do czasu będziesz zapraszany bądź zapraszana na różne komisje lekarskie. Na ten temat tak naprawdę mógłbym nakręcić osobny film i daj mi znać, drogi widzu, czy chcesz, abym taki film nakręcił, ale kończąc ten wątek powiem tak. Znam kilka osób, które są na zasiłkach, ale nie znam nikogo, kto na zasiłkach zbudował sobie życie lepsze niż na przykład jakiś menedżer w firmie, lekarz czy właściciel dobrze prosperującego biznesu. Tyle w temacie. Zanim przejdziemy dalej, krótka przerwa, ale dzisiaj nie będzie autopromocji. Przypomnę jedynie, że jeśli podobają Ci się moje treści na kanale i chcesz więcej, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco i nie przegapić kolejnego odcinka. Zachęcam Cię również do zostawienia swojego śladu w postaci komentarza, a jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, to możesz postawić mi wirtualną kawę. Linka oczywiście zostawiam na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. Z góry wielkie dzięki, a my lecimy dalej. Kolejną rzeczą, która bardzo często przejawia się w różnych dyskusjach na temat Wielkiej Brytanii,
to wielokulturowość. Ja celowo używam tego słowa i nie mówię imigracja, bo to jednak są trochę różne zjawiska. Ale do rzeczy. Wielka Brytania to przede wszystkim dawne imperium kolonialne, którego terytorium rozciągało się na 1/4 powierzchni całego naszego globu, więc w takim kraju wielokulturowość to jest naturalna kolej rzeczy. To nie wzięło się znikąd i to zjawisko trwa tutaj już od wielu, wielu lat, a poprzez te lata doświadczeń ten kraj nauczył się jakoś sobie z tym radzić w taki bądź inny sposób. Według statystyk co 10. Brytyjczyk urodził się tak naprawdę poza terytorium UK, a dodatkowo wiele z tych osób ma dzieci, wnuki, a być może nawet i prawnuki, które być może są i obcego pochodzenia, ale już urodziły się tutaj i z automatu zostały Brytyjczykami. Od czasu do czasu dochodzi z tego powodu do, powiedzmy, spektakularnych sytuacji, kiedy liderem szkockiej Partii Narodowej, czyli SNP, zostaje człowiek o personaliach Hamza Yusuf. No ale cóż, pewnie gość urodził się w Szkocji i tyle. Natomiast jeśli spojrzeć na sposób, w jaki to zjawisko jest omawiane, czy też przedstawiane w mediach, zarówno brytyjskich, jak i zagranicznych, bardzo często można odnieść wrażenie, że to jest jeden z głównych powodów, dla którego ten kraj się ma rozpaść, bo przecież to może prowadzić do różnego rodzaju napięć, konfliktów etnicznych, a kto wie, może nawet i wojny domowej. I dla mediów takie wydarzenia jak na przykład niedawne zamieszki w Southport, zabójstwo Harry'ego Nowaka, czy też wcześniej wspomniane londyńskie zamieszki, to bardzo łakome kąski i media będą się chwytać tego typu sensacji. Natomiast ponad tymi wszystkimi sensacyjnymi historiami kryje się zwykła, szara rzeczywistość, która aż tak sensacyjna nie jest. Ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby na przykład takie BBC czy The Times non-stop informowały opinię publiczną o tym, że codziennie 5 milionów Londyńczyków cało, zdrowo i jeszcze do tego na czas dojeżdża do pracy metrem, autobusami czy pociągami. No nie. Tego raczej nie uświadczymy. Powiem w ten sposób, że moja rzeczywistość nie wygląda aż tak bardzo sensacyjnie czy emocjonalnie. Ta wielokulturowość w moim wydaniu to po prostu cała masa ludzi różnego koloru skóry, czy też przedstawicieli różnych kultur, religii i tak dalej z różnych stron świata, których ja widuję codziennie na ulicach, w metrze czy w sklepach. Dla mnie całkowicie normalną rzeczą jest, że ktoś może mieć inny kolor skóry, czy mieć na sobie hijab albo jarmułkę, albo też mówić w niezrozumiałym języku. I myślę, że dla innych Londyńczyków to również jest czystą stratą czasu i energii, aby dywagować, że ktoś akurat mówi obok mnie w niezrozumiałym języku i co w ogóle tutaj robi i po co tutaj przyjechał. A klasyczny przykład na to, że w Wielkiej Brytanii wielokulturowość się sprawdza, to brytyjska służba zdrowia, czyli NHS, w której praktycznie co 4. pracownik pochodzi właśnie z zagranicy. Nie ma znaczenia, czy to jest lekarz, pielęgniarka, czy też inny pracownik. Faktem jest, że bez tych ludzi brytyjska służba zdrowia miałaby ogromne problemy z funkcjonowaniem. Dodam jeszcze, że jeden z moich najlepszych przyjaciół z Londynu to człowiek z Gambii, czyli małego afrykańskiego kraju, który w 99% jest islamski. Natomiast my przez ponad 15 lat naszej znajomości ani razu nawet nie wymieniliśmy słowa religia. I jak dla mnie wielokulturowość wcale nie jest powodem, dla którego żyje mi się w tym kraju gorzej. Wprost przeciwnie. Ja bardzo się cieszę z tego, że miałem okazję poznać tylu różnych ludzi, których zapewne nie poznałbym, gdybym pozostał w Polsce. Jeśli polegać tylko i wyłącznie na doniesieniach medialnych, to można sobie zadać takie pytanie. Skoro Wielka Brytania jest niebezpieczna, nie ma tutaj pracy i perspektyw, a do tego są konflikty rasowe i jeszcze na dokładkę rozwalili sobie gospodarkę Brexitem, to po co w ogóle tutaj przyjeżdżać? I ja rozumiem ten punkt widzenia, ponieważ faktycznie my, obywatele Unii, jeszcze do niedawna mieliśmy przywilej w takiej oto postaci, że mogliśmy sobie tutaj przyjechać na dowód osobisty, nie potrzebowaliśmy nawet paszportu, a pracę dostawaliśmy od ręki. Można sobie było tutaj przyjechać bez planu i żyć bez planu. Natomiast z brytyjskiego punktu widzenia wygląda to troszkę inaczej, bo nie chodzi o to, że obywatelom Unii Europejskiej zostały odebrane specjalne przywileje, tylko zasady gry zostały wyrównane tak naprawdę dla obywateli krajów z Unii i spoza Unii. Bo my, obywatele Unii Europejskiej, chyba nie zdajemy sobie sprawy z tego, że podczas kiedy my korzystaliśmy z tych tak zwanych przywilejów, to obywatele krajów spoza Unii wciąż tutaj emigrują i będą emigrować i oni potrzebują
potrzebowali wiz, potrzebowali znaleźć pracodawcę, sponsora i oni chcąc nie chcąc musieli się bawić w tą całą biurokratyczną zabawę. Różnica jedynie polega na tym, że my, obywatele Unii, przez lata tych wszystkich przywilejów przyzwyczailiśmy się do sytuacji, że tutaj można przyjechać praktycznie z dnia na dzień i żyć sobie bez planu. Natomiast obywatele krajów spoza Unii, oni planowali całą operację z wyprzedzeniem i zakładali, że to wszystko będzie trwać co najmniej kilka lat. Oni tu przyjadą z konkretnym planem i zostaną na dłużej. Inna sprawa to fakt, że dla takiej pierwszej z brzegu pielęgniarki z Filipin, programisty z Indii czy też inżyniera z Nigerii, Wielka Brytania to wciąż kraj pełen możliwości, których oni nie mają we własnych ojczyznach. Dlatego też ich intencja emigracyjna, jak to się ładnie nazywa, jest o wiele większa i ci ludzie nadal, pomimo dosyć rygorystycznych przepisów, nadal będą wydawać fortuny na wizy i będą szukać pracodawców, czy też szukać sposobów, aby się w Wielkiej Brytanii osiedlić. Podsumowując, Brexit zamknął pewien rozdział w historii Wielkiej Brytanii, ale nie zamknął Wielkiej Brytanii jako kraju. Owszem, po Brexicie jest bardzo trudno przyjechać tutaj bez jakiegoś sensownego planu, natomiast jeśli masz ten plan i znasz obowiązujące przepisy, to na pewno znajdzie się dla ciebie jakaś furtka. A przy okazji, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat 5 najpopularniejszych ścieżek do legalnej pracy i pobytu w UK po Brexicie, nagrałem na ten temat osobny film, a linka do niego znajdziesz w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. Czas na bonus dla wytrwałych i odpowiedź na pytanie, dlaczego ja nadal mieszkam w tym kraju, który już dawno, dawno temu miał się zawalić. Po pierwsze, mieszkam tutaj dlatego, bo spełniło się jedno z moich największych marzeń, czyli właśnie życie w Londynie. Po drugie, ja w tym kraju miałem okazję spełniać się zawodowo, pracując dla takich firm jak Air France, Google czy Amazon, a w dodatku przez prawie 10 lat pracowałem też w brytyjskim showbiznesie. Owszem, ktoś mógłby mi powiedzieć, że w Polsce też być może trafiłbym na lotnisko Okęcie albo do lokalnego biura Air France i być może też pracowałbym dla Google'a i dla Amazona, ale raczej z 99% prawdopodobieństwem nie trafiłbym na plan hollywoodzkiego filmu. A dodatkowo przez te wszystkie lata ja jakoś ułożyłem sobie moje życie w Wielkiej Brytanii, bo tutaj mam swoich znajomych, swoje zajęcie i swoje miejsce. A jeśli kiedykolwiek chciałbym odwiedzić moją rodzinę lub znajomych w Polsce, to wsiadam do samolotu i za 2 godziny jestem na miejscu. Tyle w temacie. A czy Wielka Brytania upadnie? Nie wiem. Tak naprawdę nikt tego nie wie, chociaż patrząc historycznie na sprawę, Wielka Brytania przechodziła już przez różne wzloty i upadki i jakoś wychodziła z tego wszystkiego obronną ręką. Jedno wiem na pewno. Nie będę się sugerować tym, co donoszą media i tak zwane internety. Zdecydowanie wolę ten obraz Wielkiej Brytanii, który widzę być może niedoskonałym, ale jednak własnym wzrokiem. A jak ty uważasz, drogi widzu? Czy UK upadnie? A może jednak przetrwa? I czy też mieszkasz w UK, a może w jakimś innym kraju? Napisz mi koniecznie w komentarzach, jestem ciekaw i z chęcią odpowiem. A jeśli podobają Ci się treści na moim kanale, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Dodatkowo, jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, możesz mi postawić wirtualną kawę, a ja w zamian umieszczę Cię na specjalnej liście w kilku kolejnych odcinkach. Linka oczywiście zostawiam na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. I tradycyjnie wielkie dzięki za oglądanie do końca. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cheers!